accident. Subtle cues follow you where you're going. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no strangers, I know your face. I'll play your games, darling, and then into the dark. I'm daring you to call my name. Just call my name. Kochani, i witam się z Wami w ten nie do końca słoneczny dzień, ale cóż rzec, nie ma już czasu, nie ma odpuszczenia. Dziś tematów kilka, na pewno gdzieś tam jakaś krótka relacja z pierwszych oblotów, ponieważ gołąbki, jak już mówiłem wcześniej, zostały już na chwilę obecną rozdzielone. Zaczęliśmy gdzieś je oblatywać. Na początku są to kompletnie luźne obloty i nie gonimy naszych podopiecznych. Absolutnie nie ma takich rzeczy. Wagowo, bez żadnych kuracji owsowych, odchudzających i tak dalej. Myślę, że wyglądają naprawdę świetnie. Także, tak jak mówiłem, w momencie ganiania na jajka te gołębie bardzo mocno schodzą z wagi. Ponadto po rozdzieleniu też mają tak zwanego doła, co pokazuje, że wszystkie te rzeczy, przynajmniej w naszym mniemaniu, są zbędne. Gdzieś mnie tu rozprasza, jakiś gołąbek lata u sąsiadów. Na pewno też pokażemy w tym materiale troszeczkę naszej wentylacji, ponieważ bardzo dużo pytań od Was. Pokażę, jak to u nas jest rozwiązane. Pokażemy nagrodę konkursu, który był organizowany na 5000 subskrypcji, a jest ona, no, w moim mniemaniu naprawdę godna. I rozwiążemy konkurs. Co najważniejsze, rozwiążemy konkurs. Ten gołąbek gdzieś tam trafi do nowego nabywcy. I korzystając z dobroci sprzętu, że tak powiem, mam mikrofon, mogę się odsunąć, mogę robić swoją robotę, a zarazem do Was mówić. Pierwsze obloty, przede wszystkim pierwsze obloty i niestety już pierwsza strata, i to bardzo fajna. Ofiarą drapieżnika padł gołąbek jednoroczny. 3 bardzo czołowe konkursy, zresztą bardzo perspektywiczny gołąb, ponieważ wywodzi się on z gołębi bardziej długodystansowych. Dlatego też jakby nie wymagamy od takich gołębi, żeby na młode robiły jakieś nie wiadomo jakie wyniki, natomiast już tam pokazał się naprawdę z dobrej strony. No, brutalnie przerwana kariera, musimy z tym jakoś żyć i tyle. Także gołąbki wychodzą bardzo niechętnie, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, boją się tego drapieżnika i niestety musimy je troszeczkę do tego namawiać, ponieważ praktycznie każde wypuszczenie kończy się albo atakiem, albo próbą tego ataku. Może teraz przejdziemy do wojlery i wypuścimy nasze dziewczyny na oblot. Tu wszystko pozamykane, pleksy, jak już mówiłem wcześniej. Otwieramy ten nasz nowy nabytek, z którego mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony, super się to sprawdza. I na pewno komfort gołąbków jest nieporównywalnie lepszy.
Co ciekawe, o ile gołąbki jednoroczne zupełnie lepiej radzą sobie z tym szerokim wylotem, że tak powiem, to gołąbki starsze, przyzwyczajone do tego, że wychodziły górą, próbują gdzieś tam szukać do góry, nie za bardzo sobie jeszcze radzą, ale z każdym dniem jest lepiej. Podobnie, jak z faktem, że musimy gdzieś tam przyzwyczaić te gołąbki roczne do wejścia do tego właśnie gołębnika, ale samiczki radzą sobie z tym o wiele lepiej, ten stres widocznie jest troszeczkę mniejszy. No samce, jak to samce dokazują na dachu, nie w głowie im wchodzenie, próbują wchodzić na stare miejsce. Niemniej jednak przysiedziałem trochę i myślę, że jeszcze około tygodnia i powinno to być dość płynne, co nie zmieni faktu, że z całą pewnością myślę sobie, że w sezonie lotowym z lotu i tak będą próbować siadać tu, natomiast nauczeni już wcześniejszymi doświadczeniami będziemy je stamtąd, kolokwialnie mówić, w delikatny sposób, tak żeby ich bardzo nie płoszyć, spychać i trafią na właściwy wlot. Także może tu w tej chwili teraz przetniemy i chwycę kamerę w rączkę i ponagrywam jeszcze troszeczkę. No i jak już mówiłem wcześniej, nie zmuszamy gołąbków, robią zaledwie kilka kółek, siadają sobie. Oblot trwa, podzieliły się tutaj na dwie grupy samiczki. Oblot trwa gdzieś około pół godzinki, 40 minut. Niestety pod naszą ścisłą kontrolą, ponieważ, tak jak już mówiłem wcześniej, nie ma praktycznie wypuszczenia, żeby gdzieś tam ten drapieżnik się nie znorowił, jak to mówi klasyk, i tyle. Ja myślę, że z każdym dniem powinno już być troszeczkę lepiej, aż do momentu, w którym będą gotowe do wywózek, ale to myślę, że jeszcze czas nas nie goni, moi drodzy. Piłują sobie na niezbyt wielkim tempie, na niezbyt dużych wysokościach. Wiadomo, to jest najbardziej niebezpieczny teraz okres, gdzie gołąbki po zimie praktycznie pierwsze wypuszczenia są jeszcze ciężkie. Żadnych póki co owieszonych skrzydeł nie zanotowano w hodowli. Nie były podawane żadne magnezy, preparaty, absolutnie nic w tym stylu. No i zobaczymy. No i nie wiem, czy zarejestrowała to kamera. Już samiczka uderzyła w te nieszczęsne liny, które, zobaczcie, są prosto nad gołębnikiem. O, lina się trzęsie. Nie wiedzieć dlaczego. Bardzo często latają właśnie na pułapie tych lin i te pierwsze wypuszczenia niosą za sobą jakieś duże niebezpieczeństwa związane z tymi linami. I o ile gołębie starsze w miarę sobie dają radę, chociaż miałem też przypadek, gdzie po pierwszym wypuszczeniu stary weteran połamał sobie nogi na tych linach. No niestety musiał zostać usunięty, bo tam, mówiąc kolokwialnie, nie było co zbierać. No to tak młode to rok w rok niestety, ale kilka się łamie na tym linach. No tego nie przejdziemy, o czym mówiłem już niejednokrotnie. Bierzemy na klatę, życie jest jakie jest i musimy jakoś to po prostu przyjąć, że straty będą. Jak widzicie, większość już usiadła po kilku kółkach. Jakaś ta mała grupka lata, podejrzewam, że są to gołębie roczne. One jakby lubią sobie dłużej polatać. Tu na klapie stara weteranka.
Bardzo fajny gołąbek z kategorii A. Robił nam fenomenalne konkursy na tych krótkich lotach przez kupę lat. Gołąbek z 15 roku. Dziś jest tylko partnerem do naszych samczyków lotowych. Nie wyobrażam sobie pozbyć tego gołąbka. Co ciekawe, nie przypominam sobie ani jednego krótkiego lotu, z którego ona nie zrobiłaby konkursu. Już gdzieś patrzą w niebo. Podejrzewam, że coś zauważyły. No i tyle, wracamy za chwilę. Dzisiaj taki rwany materiał związany z kawałków, ale jak widzicie, nie za wiele się dzieje. Nie ma co relacjonować. Dlatego też widzimy się za chwilę. No i oglądamy teraz oblot samczyków i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu latają one naprawdę dużo lepiej niż samiczki. Pułap jest naprawdę ogromny. Pytanie, czy to same z siebie, czy gdzieś już zostały pognane nieco. Myślę, że raczej nie, bo pewnie nie byłoby ich tutaj. Teraz już się troszeczkę obniżają, ale no wygląda to, że tak powiem, soczyście. Soczyście. Oczywiście też czasowo to jest dosłownie kilka minut. Niemniej jednak cieszy postawa samców, które z założenia są bardziej leniwe jak samiczki i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że to samiczki w sezonie wiele lepiej trenują, dłużej, szybciej. Mamy tutaj kilka takich, które nie lubią trenować. Niemniej jednak nie przeszkadza im to robić jakichś wyników. W szczególności jeśli chodzi o tego płowego samczyka, pseudonim Gruby lub Bicznik. Jest to naprawdę ścisła podstawa naszego gołębnika. Bardzo utytułowany gołąb. Niemniej jednak trenować nie lubi. No trudno, dopóki robi robotę, nikt go do tego zmuszał nie będzie.
Jeszcze rzut oka, naprawdę piłują te samce wyśmienicie. Jak na bodajże 5., 6. wypuszczenie, 5. chyba, to jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o nie. Moi drodzy, słów kilka o wentylacji. Bardzo często zadawane pytanie przez Was, jak u nas wygląda wentylacja, i korzystając z okazji, że właśnie po zimie zostaje otwarte te tak zwane cybuchy, które znajdują się na dachu, troszkę Wam pokażę i poopowiadam. Zostało to sprowadzone z Niemiec w czasach, w których jeszcze ojciec czynnie pracował. Korzystając z okazji, gdzieś tam bodajże z budowy, czy nawet nowe były, teraz dokładnie nie pamiętam, przywiózł do domu z myślą właśnie zamontowania. Tu dodatkowo jest zabezpieczona taką pleksą, natomiast tu, jak widać, ta pleksa puściła i całą zimę te oto cybuchy są zamknięte, natomiast dzisiaj przyszedł ten dzień, w którym można ich otworzyć i niech pełnią swoją funkcję. 2, jak widzicie, zostały już otwarte. Pod spodem mamy taką siateczkę jeszcze położoną, zabezpieczającą. Oczywiście robiliśmy to sami. Teraz może pokażę, jak otworzę tą ostatnią. Tu są takie rowki, natomiast w tym jest taki falc. I o właśnie. Są one regulowane, mają bodajże 3 stopnie, które można je otworzyć. Myślę, że teraz zupełnie wystarczy. I tak to wygląda. Powietrze wchodzi dołem, idzie ku górze. Jak mawiali dawni mistrzowie, pajęczynka być musi. Gdzieś tam widać spod spodu i myślę tyle. No. Żadnych nie mamy tutaj cudów. Podobnie jak gonty. Gonty mają już 14 lat. Jak widzicie, są w bardzo dobrym stanie. Też były one kupowane z jakiejś wyprzedaży, bodajże z Praktikera. Jak w Niemczech zamykali, to naprawdę te promocje były mega fajne, dlatego też kupiliśmy te gonty i powiem Wam szczerze, że na tyle gołębi to nie jest mocno naruszone, nie widać tych odchodów. O ile teraz dawno nie padało, to jeszcze tych kropek kilka jest, ale zapewniam Was, że 2 razy spadnie deszczyk i wyczyści to bardzo ładnie, czyli jest to nie dość, że praktyczne, to jeszcze dość fajnie wygląda, myślę, lepiej jak zwykła papa. No tyle o wentylacji, moi drodzy. Może tu jeszcze kawałek tylko pokażę. Na bocznej ścianie znajduje się taki trójkąt, również zabezpieczony siatką. Nie wiem, na ile uda mi się trafić, żeby tych oczek nie było. Tu jest pokrycie i tędy wychodzi powietrze, troszkę bokiem, troszkę górą. Klimat w gołębniku jest dość fajny. Kto był u nas, to zapewne się z nami zgodzi. Gołębiami nie czuć, czyli można powiedzieć, że wentylacja pełni swoją funkcję w 100%. Mówiąc o wentylacji, należy pamiętać od momentu, w którym wszystko się zaczyna, a mianowicie powietrze wchodzi tymi oto kratami. Co ciekawe, przez 90% roku mamy otwarte te oto okna. Są to 2 sztuki, w tej chwili to akurat jest zamknięte, co nie zmienia faktu, że tak jak już mówiłem, większość roku
jest to otwarte, natomiast pomału robi się już szarówka, dlatego będziemy je zamykać. Czyli tędy wchodzi powietrze zarówno dołem, jak i górą. Wylatuje cybuchami, które widzieliście wcześniej, i tym oto trójkątem, który też wcześniej widzieliście. Jeszcze może pokażę od środka. Tak to wygląda, moi drodzy. O, jest tutaj i od środka te oto kraty wlotowe. Fajnie, bo one są zagięte, czyli bezpośrednio nie wdmuchuje te powietrze. Idzie tu ku górze, wychodzi tu oraz wychodzi trójkątem. Myślę, że tyle o samej wentylacji. Moi drodzy, w rękach moich znajduje się nagroda w naszym konkursie. Dodam tylko, że jest to gołąb po naprawdę bardzo dobrych lotnikach. Powiem więcej, jest to inbred na naszego Arcadio, super samca rozpłodowego z linii WOS od Arka Maziarza. Może pokażę bliżej, na tyle ile uda mi się utrafić, ponieważ jestem sam. Samiczka bardzo drobna, czerwona taka białolotka. No fantastyczna, fantastyczna. Nie bez powodu gołąbek zostawiony był dla nas do rozpłodu. Natomiast postanowiłem podarować ją w konkursie. Może kilka słów o rodzicach tego gołąbka. Mam tu oczywiście rodowód. Z drugiej strony zostanie Wam wklejony tutaj film również rodowód, żebyście mogli się przypatrzeć. No naprawdę jest to top of the top naszej hodowli i co do tego nie ma wątpliwości, że te wosy w ostatnim czasie robią u nas robotę. Co ciekawe, bardzo mało jest gołąbków o czerwonej barwie. Ta samiczka właśnie taka jest. Natomiast najwięcej jest nakrapianych i niebieskich. Teraz może odłożę, żeby mi tu nie przeszkadzała. I porozmawiamy sobie troszeczkę o właśnie rodzicach owego gołąbka. Ojciec tego gołąbka jest to syn Arcadia, a z kolei Arcadia jest synem Next WOS-a. Możecie go kojarzyć doskonale z loga Arkadiusza Maziarza, Maziarz Racing Team. To jest właśnie ten gołąbek, czyli 1030. Super gołąb, naprawdę rewelacyjny. Bodajże drugi raz Derby Jachos, by trzeba było to sprawdzić, już dokładnie nie pamiętam. Ale nieważne, o samym ojcu tej oto samiczki powiem, że jest to ścisła podstawa naszego gołębnika. I może przybliżę tutaj najlepsze jego konkursy. Ma on 3. konkurs w oddziale 7, 16, 25, 22 i z takiej bardzo ciężkiej 500 usiadł też 3. na rejon. Także no naprawdę, pomimo tego, że raczej preferencje tych gołębi bardziej plasują się w krótkim dystansie, to trzeba powiedzieć, że no zrobił nam fantastyczną robotę. Co ciekawe, babcią gołąbka, który tutaj widzieliście, jest też jedna zdecydowanie z naszych najlepszych samic rozpłodowych, córka 8. lotnika Polski, no której naprawdę dzieci robią tu fantastyczną robotę w Poznaniu i nie tylko. Z drugiej strony, czyli z dołu, tak samo mega wspaniałości. Matka jest to gołąbek jednoroczny, no w tej chwili już 2-latka.
32-43. Jest to nasza top lotniczka na młode, przepraszam, jako roczna, 5 razy w koszu, 5 super świetnych konkursów. I teraz jej z kolei ojcem, czyli dokładnie dziadkiem tego gołąbka jest gołąbek o numerze 17089. Jest to nasz Black, nasz czarny gołąbek, o którym bardzo dużo opowiadam na kanale. Najlepsze jego konkursy to 4. oddział, 21, 39, 42 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast babcia już nie ma tej babci, ponieważ prawdopodobnie gdzieś tam zginęła na oblocie i myślę, że już jaszcząb się z nią policzył. Co ciekawe, jako roczna też miała fantastyczne konkursy, siadała 7. na oddział, 13. Jest to również córka Arkadia, także jak widzicie z dwóch stron tu jest Arkadio, jest też w owym rodowodzie Ciechocinek, jest Czarna Perła, jest Arkadio, czyli no jest samiczka 21. Ja myślę, że lepszej reklamy nie trzeba. Naprawdę uważam, że jest to fantastyczna nagroda. Tyle tego wszystkiego. Przechodzimy do naszego clue, do losowania. Widzimy się za chwilę. Dziękuję i pozdrawiam. Kochani, i nadeszła właśnie ta długo wyczekiwana chwila, ten moment, w którym już za chwilę gołąbek z naszej hodowli zmieni właściciela. Nim jednak zaczniemy to robić, winien jestem Wam wytłumaczyć zasady całego tego losowania, ponieważ jak widzicie pewnie już na ekranie, będzie to robione troszeczkę w inny sposób, jak do tej pory. Na dobre zniknęła już szklana kula, tak zwana karteczki, a będziemy tu korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej techniki. Co jeszcze bardzo ważne, pragnę powiedzieć, że wszystko musi być zrobione na tak zwanego strzała. To musi być pierwszy strzał i nie ma tu absolutnie mowy, żeby w którymś momencie film został przycięty, przecięty, domontowany, ponieważ cała legitność spaliłaby na panewce. I teraz, proszę Państwa, robię to, a Wy patrzycie dokładnie, co się będzie działo. W celu wylosowania musimy wejść na stronę filmu, skopiować adres owego filmu, który był tematem, pod którym były komentarze. Robimy prawym, kopiuj. Następnie otwieramy nam stronę, która, jak jest napisane, wybierze losowy komentarz. Wklejamy adres filmu i nie pozostaje mi nic innego, jak przycisnąć magiczny zielony przycisk, a już po chwili komentarz będzie, wygrany będzie już wylosowany. Także, proszę Państwa, chwila cierpliwości i ruszamy. I mamy zwycięzcę, a jest z nim Karol G. 3968. Karol G. 3968. Mam nadzieję, że to wszystko widać, ponieważ tutaj telefon nagrywa obraz z laptopa, ale zapewniam Wam, że właśnie taka nazwa padła. I teraz, drogi Karolu, jeśli masz Messengera, możesz ze mną się skontaktować przez Messenger. Jeśli nie posiadasz, to tu za chwilę wyświetli się numer telefonu. Proszę Ciebie o kontakt, zrobimy krótką weryfikację, że to na pewno Ty
I na tą chwilę żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Wszystkiego dobrego, dobry lot.